Tworzenie zasobu danych użytkownika w formacie SHP. W tym filmie pokażemy dodawanie zasobu z pliku SHP wraz z konfiguracją, edycją pól dla obiektów warstwy, wyszukiwanie i identyfikację danych w aplikacji mapowej. Film prezentuje proces dodawania zasobu danych użytkownika w formacie SHP wraz ze zdefiniowaniem indeksowania dla potrzeb wyszukiwania pełnotekstowego. Do tego celu zostanie wykorzystana warstwa z danymi przedstawiającymi kapliczki na terenie województwa małopolskiego. Aby dodać zasób, użytkownik musi być zalogowany do systemu oraz mieć dane shapefile w paczce zip. Aby dodać zasób danych, w lewym panelu otwieramy menu kontekstowe dodawania oznaczone plusem, a następnie wybieramy pozycję Nowa warstwa przestrzenna. Taki sam efekt osiągniemy wybierając analogiczną opcję w menu Dane. System otwiera okno wyboru sposobu dodawania nowej warstwy przestrzennej. Wybierając opcję Importuj dane przestrzenne lub metodą przyciągnij i upuść, wskazujemy plik zip z archiwum zawierającym dane w formacie SHP. Po wybraniu danych źródłowych w oknie importu otwiera się zakładka Metadane, gdzie uzupełniamy obowiązkowe dane o zasobie, tytuł oraz opis. Im bardziej precyzyjnie opiszemy nasze dane, tym łatwiej będzie można je zidentyfikować na liście zasobów. Opcjonalnie możemy określić słowa kluczowe czy miniaturę. Klikając dalej przechodzimy do zakładki Struktura, gdzie określamy strukturę naszych danych. Czy pole ma być zaimportowane do bazy danych? Czy pole będzie edytowalne? Czy pole ma zostać zaindeksowane w bazie danych? Zaindeksowane pola pozwalają na szybsze wyszukiwanie zapytań SQL czy operacji na bazie danych. Czy pole ma być obowiązkowe? Nazwa pola w bazie, alias pola. Typ pola. Długość w przypadku pola typu string. Jednostka dla pól związanych z datą i czasem. Dokładność, oznaczenie wartości NoData dla pól liczbowych. Zaawansowane ustawienia jak słownik, zakres oraz długość. Jeśli istnieje potrzeba, możemy również dodać nowe pole do importowanej warstwy. Służy do tego przycisk Dodaj nowe pole. Następnie definiujemy te same parametry, co dla pól wyżej. Opcja Odwróć XY pozwala na zaimportowanie danych z zamienionymi osiami. Możemy określić wejściowy i wyjściowy układ współrzędnych naszych danych. Dodatkowo mamy możliwość zdefiniowania aliasów pól w języku angielskim. Po wybraniu przycisku Utwórz, system przenosi nas do zakładki Wyszukiwanie. W tym miejscu definiujemy szablon nazwy i opisu naszych danych, które będą wykorzystywane przy identyfikacji obiektów w aplikacjach. Nazwa i opis obiektu mogą składać się z kilku atrybutów, jak i stałego tekstu. Atrybuty dodajemy za pomocą przycisków plusa w kolumnie Dodaj do nazwy oraz Dodaj do opisu. W kolumnie Indeks określamy, po których atrybutach naszych danych będzie dostępne wyszukiwanie. Brak indeksu oznacza brak wyszukiwania danych po wybranym polu. Indeks mocny będzie miał większy priorytet od indeksu słabego. Po zakończeniu konfiguracji wybieramy przycisk Utwórz szablon. Okno wyświetla ostatnią zakładkę, jaką są relacje. Jeśli nasze dane nie mają relacji do innych warstw lub tabel, wybieramy przycisk Pomiń i Zakończ. Sprawdźmy, jak prezentują się nasze dane na mapie oraz jak wygląda ich wyszukiwanie. W tym celu w menadżerze zasobów wybieramy przycisk plusa, a następnie Nowa mapa. W nowym oknie przeglądarki otwiera się Studio aplikacji mapowej. Dodajmy do aplikacji zaimportowane przez nas dane oraz aktywujmy funkcję wyszukiwania i identyfikacji. W oknie mapy, wybierając przycisk wyszukiwania, możemy sprawdzić, jak system wyszukuje obiekty w naszych danych zgodnie z konfiguracją. Wprowadzenie 3 pierwszych liter ciągu znaków wywołuje zmianę prezentacji listy zasobów.
Wynikiem wyszukiwania jest lista obiektów składająca się z szablonu nazwy i opisu oraz informacja o liczbie wyników. Szablony nazwy i opisu są również uwzględnione przy identyfikacji obiektów.